Jeśli jesteś widzem o słabych nerwach, dodatkowo jesteś fanem Hondy, to Motobanda nie zaleca oglądać tego odcinka. Będziemy marudzili, przeklinali, ale przede wszystkim powiemy, jaka naprawdę jest Honda CB1000 Hornet. Tak więc zapraszamy Was do materiału. Jedźmy z tym. Nie wspomniałem, że to wersja SP. Tak, wiemy, Honda jest tania, tak, wiemy, zrobiła, jak to wiele osób mówi, game changera wśród litrowych, niektórzy by powiedzieli street fighterów, tak, wszystko już to wiemy, wszyscy to powiedzieli, cała branża huczy. W związku z tym tak naprawdę, że zrobili tani motocykl. No właśnie, o co chodzi w tym wszystkim? Może skupmy się na temat tego motocykla, bo jest tutaj tyle rzeczy do opowiedzenia. Ja miałem okazję na tym motocyklu trochę pojeździć. Petit też mimo wszystko dostał kluczyki. Trochę niewiele, żeby mógł się... Dałem. Niech ma. Niech chłopak coś ma od życia. Natomiast tak, Hornet jest tani. 46 wersja podstawowa, przed nami jest wersja SP, bardziej dopasiona, natomiast jest ona droższa i to o grube 8000. Tak. Ja mam do Ciebie, Patryk, w tym momencie ważne pytanie. Czy Ty wiesz, jaki był pierwszy Hornet w historii? Tak, wiem, dowiedziałem się dzisiaj od Ciebie. CB250 Hornet na Japonię i Australię. Tak, wiele osób myśli, że pierwszym Hornetem w 98 była 600, a tak naprawdę w 96 pojawiła się 250, która miała silnik, uwaga, od 250 RR. 600 też miała silnik od CBR F2PC25, ale my skupimy się na motocyklu, który tak naprawdę jest protoplastą tego motocykla, czyli rok 2002, dobrze mówię? Tak. I pojawia się duży szerszeń tak zwany, czyli 900. I silnik skąd tam mieliśmy? Z 900 RR. Niesamowite. Co ty nie powiesz? Wow! Cóż za zbieg okoliczności. Tak. I rok... No. Mów. A, dobrze mi idzie. Temat tej historii. Rok nie przeszkadza. 2008, w sensie 2007 niestety 900 znika, ale w 2008 pojawia się CB1000R Hornet. I skąd ma silnik? Uwaga! Z CBR 1000 RR. Wtedy to jeszcze było SC57? Chyba... nie wiem, szczerze tego nie pamiętam. Nauczył się prostego, a tego już nie. I potem trochę tych Hornetów było i tak naprawdę w 2016 roku Hornet znika. Ale pojawił się w 2023 roku, ale już bardzo mocno odmieniony, bo jest to CB750 Hornet. I właśnie ja chciałem zadać teraz z jakim silnikiem? No niestety już nie z CBR. No właśnie. Mimo wszystko ten motocykl dużo osób marudziło, ale tak czy siak stał się on najpopularniejszym motocyklem w 2023 roku. W 2024, w 2023 na targach EICMA, na których byliśmy, Honda wszystkich omamiła przecudownym Street Fighterem, bo pokazała Horneta litrowego i wszyscy wtedy zrobili wow! Palicho tego CB750 i że zrobili Horneta, który nie jest Hornetem, ale teraz jest chwilę później i pokazują litrowego Horneta i wszyscy jest wow! To, że musieliśmy czekać do 2025 roku, bo w lutym pojawił się dopiero ten motocykl w salonach, to już można wyciąć, to nie jest takie istotne. Wow, szybko poszła nam ta historia modeli Hornet. I skąd tutaj mamy silnik? Uwaga, z Hondy CBR 1000 RR z 2017 roku. Dokładnie tak. Nieźle, przygotował się. Ja coś umiem, coś wiem. Więc tak na szybko historia, jeśli chodzi o rodzinę Hornet. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz przejdźmy do mięcha. Co tutaj mamy? Litr pojemności i w wersji SP 157 koni i 107 newtów. Natomiast w wersji standardowej 152 konie i 104 newty. I to są numerki, tam tabelki, w ogóle to nas nie interesuje. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten silnik to typowa Honda. Ja powiem jest tak, cholernie nudny. Ja przygotowując się do tego materiału, obejrzałem trochę różnych materiałów i ktoś tam bardzo fajnie powiedział, że właśnie ten silnik, który tutaj mamy, to jest powrót do podstaw, jeśli chodzi właśnie o czterogarowe silniki. Że on taki jest, bo stare silniki czterocylindrowe właśnie takie były. Być może były to jest bardzo dobre, takie
takie były. Jeśli takie były, no to okej, no życie, tak? To po prostu musi na to wychodzi być. Ja wiem, to co w wstępie zaznaczyliśmy, wow, Street Fighter, litr pojemności, ale Hornet, ten motocykl Powinien mieć żądło. powinien rządzić. Honda mówi, że jest szerszeń, rój, w ogóle taki agresywny, sraki i owaki. Natomiast brakuje tutaj według mnie takiego faktycznie jadu, agresywności. Gdy słyszymy, że jest to Hornet, to chcielibyśmy tego sosu mieć całe mnóstwo. Ale tego nie dostajemy. Jest szybki, dobrze się prowadzi. Silnik jest ok. Ja nie mówię, że on jest słaby, ale jest po prostu nudny, zbyt liniowy. Ale poleciałeś, już skończymy recenzję. Dzięki, na razie! Bo ja naprawdę jak ten motocykl zobaczyłem na targach, to miałem sobie wow, wygląda jak Street Fighter, na papierze miazga, silnik z CBR-y. Ponad 150 koni! No petarda. No i w tym roku był to jeden z tych motocykli, którymi naprawdę mocno chciałem się Tak, przejechać ja z też. nowych sprzętów. Ty też, właśnie. Dokładnie. To może ty opowiedz, jakie teraz masz wrażenia Ja z powiem tej wam tak, jazdy. kiedy pierwszy raz szedłem na ten motocykl i Patryk od razu powiedział, bo tam padało i w ogóle, więc ustawił mi mapę deszczową, żeby mi się wiadomo, tam No, od nikt razu... sobie chłop krzywdy nie zrobi. Dokładnie. Różnie to bywa. Kiedy ruszyłem tym motocyklem pierwszy raz, mapa deszczowa, mówię, no dobra, no jest, no po prostu. Ale wiecie, po chwili już trochę się zapoznałem z motocyklem, no to cyk zmieniam od razu na mapę sport i w tym momencie jest, odkręcam manetę I w sumie... Okej, nie powiem, sporo się zmieniło, jednak te tryby jazdy się od siebie mocno różnią, ale ja myślałem, że to będzie, wiesz, ja się przygotowałem, ja się trzymam, on wysadzi mnie z kapci, nie? Girami się przykleiłeś do zbiornika, pochylony. Odkręcam tą manetkę i jedzie szybciej, jest jakby więcej tej mocy niż na trybie deszczowym, ale... Tak, bo on nie jest wolny, on oczywiście bardzo szybko przyspiesza, wkręca się na obroty, natomiast jeśli macie litrowego Street Fightera i musicie czekać na 8000 obrotów, żeby dostać trochę mocy, to jest to według mnie lekkie nieporozumienie. Zaczęliśmy tak naprawdę z grubej rury, walnęliśmy to- tutaj wow. grubo piochą komuś w zęby i w tym momencie wszyscy fani Hondy mają No, jadę już na Szczawnicką 4 pod sklep, poczekamy i zobaczymy, czy będą tacy mądrzy. Przejdźmy teraz może do rzeczy troszkę innej i przejdźmy do wyglądu tego motocykla. Kiedy zobaczyliśmy go pierwszy raz tak naprawdę na targach EICMA 2023, to co ty powiedziałeś, o, jest kozacki. Ducati. Jest kozacki, może przez to, że między innymi Honda trochę odeszła od tego swojego, można powiedzieć... Nie ma okrągłej lampy. Tak, że od tego swojego stylu, od tego, z czym cały czas była kojarzona. Natomiast poprzednik, CB1000R, no dla mnie majstersztyk, naprawdę piękny kawał motocykla. Bo wyróżniał się. Bo się wyróżniał. Natomiast wlatuje nowy Hornet, jest ładny, ale znowu Znaczy, ja ci nie powiem, wygląda po hondowemu. Ja ci powiem, że jakby kiedy już przejechałem się tym motocyklem, okazało się, że trochę brakuje tego pazura, to pierwszą myśl jaką miałem, kurde, mogli tutaj wrąbać klasyczną, okrągłą lampę. I kurde, taki powrót do starego Horneta 900. I wtedy spoko. Natomiast jakby abstrahując od tego, bo to jest takie marudzenie, żebyśmy sobie pomarudzili, bo sam motocykl jest po prostu bardzo ładny. To jak kolorystycznie wersja SP się prezentuje, według mnie petarda. To może polećmy też różnicę pomiędzy wersją standardową a SP-kiem, bo zacząłeś od wyglądu, w sumie to jest najważniejszy element. SP wyróżnia się tym, że mamy tutaj półmatowe malowanie, nie wiem jak to nazwać, Tak, myślę, że taki jak najbardziej metalik można tak to nazwać, ze złotymi elementami, złote lagi i tak dalej. ale wersja standardowa, gdzie mamy do wyboru czerwoną, białą i bodajże szarą, jeśli mnie pamięć Tak. nie myli, to jest połysk. Możemy go wypolerować. Tak, no to jest taka trochę rzecz, która faktycznie w przyszłości można na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która wyróżnia ten motocykl, w sensie wersji SP od standardowej, to zawieszenie. W przypadku przodu jest to samo, czyli Showa. W przypadku tylnego zawiasu mamy w SP-ku Ohlinsa. Ohlinsa, zwał jak zwał, którego możemy regulować. W standardowej wersji jest Showa. Układ hamulcowy z przodu w SP-ku mamy Brembo, w standardowej wersji mamy Nissina i Ja tył to jest Nissin. Dorzuciłbym to, że jest to Brembo Stylema. A, tak. To jest ten sam zacisk, który pojawia się m.in. w Triumphie Speed Triple 1200 RS. Którym jeździłeś? Zapraszamy do filmu. Zapraszam do materiału. Kolejna różnica? Quick Shifter. Tak, tu jest w standardzie. SP już ma w standardzie, wersja zwykła niestety go w standardzie nie posiada. Coś jeszcze? Tak naprawdę jakieś też takie duperele typu dodatkowy element, nie z tej, tylko z tej strony. Nie ma go tu. Nie ma, to jest do dokupienia.
i w zwykłym też możesz go dokupić. Dolną owiewkę, nasadkę na miejsce pasażera, nakładkę, o to jest to, czego szukałem. Do tego akcesoryjną tubkę SC Projekt, kosztuje 6000. Więc podsumowując jakby różnicę, Ponad 10% ceny motocykla. to źle brzmi, bo są tak tani po prostu. Tylko. Tak, więc podsumowując różnicę między tymi motocyklami, czyli kolor, zawieszenie, układ hamulcowy i parę dupereli i za to dopłacamy 8000. Czy warto? Musicie się zastanowić nad tym sami. No i ta różnica w mocy, o której też wspomnieliśmy. Dobrze, przejdźmy natomiast do układu hamulcowego. Jakie masz zdanie na temat tego układu? Wiadomo, Brembo, Nissin, tarcze dwie z przodu. Tłoczki, 310 mm, hamuje ok. Ja miałem jedno hamowanie awaryjne z prędkości bliżej 200 do zera. To gdzie wy jeździliście tym motocyklem? Po torze. I zahamował. Bez problemu. Wszystko zachowało się tak, jak powinno. Przód jak najbardziej petarda. Tył... Nie używasz, to ja się na ten temat... Używam bardzo dużo i faktycznie do samej jazdy w korku, bardziej stabilizowania tego motocykla przy niskich prędkościach jest spoko, działa, sprawdza się. Natomiast czuć, że faktycznie jednak nie domaga. Jeśli chodzi o zawias, Możesz zaraz na actionie tutaj nagrać, No. pokazać, jak podomykane są oponki. I chciałbym powiedzieć, że to ja albo Petit, no ale motocykl był na speed dayu. Tam chłopacy, którzy wiedzą bardzo dobrze, co robią, jak się wykorzystuje Czekaj, a motocykl. Przód też tam jest całkiem nieźle podobykany. troszkę brakuje, Trochę troszkę zabrakło. brakuje. Jest. Natomiast jakby to pokazuje, że tym motocyklem można osiągnąć bardzo dużo, naprawdę dobre czasy osiągnąć. No my tego nie zrobiliśmy, ale nic do tego nie ruszaliśmy z zawieszeniem, no bo wyszliśmy z założenia, że skoro tutaj było dotknięte, było grzebnięte przez chłopaków. właśnie się zastanawiam, czy oni to zmieniali. Najbardziej bym powiedział, że chyba to jest raczej standard, Może tak. ale podsumowując No jeśli na zawias... standardzie można tak, to Nie? co by było, jakbyś pokręcił śrubokrętem? Tak, ale podsumowując jakby zawieszenie moim zdaniem, no to jest motocykl w końcu z jakąś tam jednak krwią sportową, więc zawias jest ustawiony bardziej sportowo i to czuć. Kiedy tym motocyklem mimo wszystko wyjeżdżamy na jakieś fajniejsze, szybsze winkle, to fajnie się kładzie. Naprawdę prowadzenie... To jest najlepsze, dosłownie najlepsze z całego tego motocykla jest jego prowadzenie. Tak. Ja znowu wspomnę o tego, co gadałem na samym początku. Litrowy Street Fighter, myślisz, potężny kawał kloca, niesamowicie jak jadowity motocykl, a na niego siadasz. Mnie się nudziło, zacząłem robić sobie 8. Moto Gymkhana. Przy naprawdę niskiej prędkości, wspomagałem się tylnym hamulcem, 8 bez problemu. Kolejna sprawa, szybsze winkle. No, tutaj nie ma co dodawać. Naprawdę prowadzenie samo w sobie motocykla jest, uważam, jedno z ciekawszych, jak ostatnio miałem okazję pojeździć na różnych sprzętach. Ja wręcz mam do tego motocykla zarzut w drugą stronę, że on się aż w te zakręty trochę sam kładzie. On taki... A ty nie lubisz się kłaść tak. Nie, no za bardzo Ja to skręcił. tak nie lubię, jak mocno skręca. No, trochę coś w tym jest, ale nie, takie poczucie właśnie jest, że czuć. Ogólnie motocykl nie jest duży, tak jak ty na nim siedziałeś, to zarówno ja, Bodek, ktokolwiek od nas, kto cię widzieli na tym motocyklu, stwierdzili, że ogólnie mały jest ten motocykl. Ja mam tak. 1,80 m wzrostu i na tym motocyklu czuję się po prostu, jakbym był w pewnym sensie trochę za duży. Ja wspomniałem Petitowi o tym, że tak jakby Honda zrobiła ten motocykl na przykład takiego typowego Japończyka, 1,70 m. Może tak być. Tak. Natomiast ja się czuję trochę przerośnięty, ale wciąż tego miejsca jest bardzo dużo. Tak, no ja właśnie chciałem jakby podsumować to, że dzięki temu, że ten gabaryt jest taki mały, waga tego motocykla to jest 212 kg na sucho. Dzięki temu fajnie się kładzie ten motocykl, to mi się podoba. Właśnie, jest mały, zwinny i przede wszystkim prowadzi się bardzo dobrze. Weź na chwilę kamerkę, ja usiądę i pokażę, jak to wygląda z moimi gabarytami. Uwaga tylko na puchę, żeby mnie tam nie szturchnął. No browara tutaj walimy, zobaczcie. Tak. Ale tak, 1,80 m wzrostu, no i patrzcie to, ja mam 2 stopy dosłownie na ziemi, więc tego miejsca jest tu całe mnóstwo, no ale potem przechodzimy sobie do jakiegoś mocniejszego złożenia. No i dochodzimy do czegoś takiego, tyłek nam się fajnie zapiera tutaj o tylne siedzenie. I ja uważam, że tego miejsca jest mimo wszystko całkiem sporo. No i tak samo, jeśli chodzi o wycięcie na nogi, to ja tutaj, jeszcze dotąd mógłbym tą nogę Myślę, wepchnąć. że osoba nawet pod Bliżej 1,85 m, 1,90 m też się zmieści. Też Mimo, że właśnie on powinna się zmieścić. będzie trochę wyglądało jak na 125, ale nadal na tym Ale motocyklu jednak. się zmieści. A dawaj, teraz ty siupnij. O. A teraz zobaczymy człowiek rozmiarów Petita.
1,72 m. No właśnie, to jest to, że ja, wiesz, on dla mnie właśnie jest taki zbity, taki, nie powiem, że mały, ale taki jest ok i wyglądam na nim dobrze, wiadomo, ja zawsze wyglądam dobrze, bo jak to mówią, ładnemu we wszystkim ładnie. A postaw girę na ziemi. Zero problemu Jedna oczywiście, i druga. stópki. O, tak, chociaż tu na już ziemi. nóżka wyciągnięta, tak trochę w kolanie. Nie, normalnie. O, trochę A te tam kolanko pitolisz. wyprostowane. A tam pitolisz. Nie, więc pod względem tego miejsca jest go dużo. Pod względem wielkości musicie się dosiąść do tego motocykla i zobaczyć sami. Przy wyglądzie zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo ogólnie powiedzieliśmy, że motocykl jest ładny. Typowy Street Fighter, XXI wiek, tak, to są wszystkie Street Fightery i tak dalej. ledziki z rutututu. I jest jeden element, który psuje wygląd całego motocykla i to jest ta Ciekawe, tuba. o co chodzi. No. Pierwsza rzecz do wymiany. Jedna sprawa, że wygląda tak, jak można byłoby się spodziewać w budżetowym motocyklu. Jest po prostu wzięty z półki, mamy dużą tubę, wrzućmy. Ja się zastanawiam, ile on waży. Wszystko. Z 10 kg. Wszystko. Nie, naprawdę wielki kawał tuby, natomiast uważam, że jest to pierwsza rzecz do zmiany, bo nie dość, że wygląda jak Nie wygląda, wygląda. właśnie, to druga sprawa, że też nie brzmi. To tak seryjnie? Popsute. Aksamitność pracy tego silnika w obrotach mniej więcej 6-7 tysięcy połączona o jakimś Bentleyu V12. połączona z tym wydechem, ja odkręcam manetę i się wsłuchuję, nie słuchając muzyki na interkomie. Mówię, to działa? Czy ja tylko z górki jadę, czy No co? jest, Ej, jest. nie słychać tego motocykla. I to, co jest jeszcze istotne, przy 8 mniej więcej tysiącach słychać, że coś rzęzi. Tak, coś przy tej ja bym- taniości zapomnieli tu czegoś dokręcić ogólnie. Coś jest faktycznie prawdopodobnie niedokręcone, coś się poluzowało, raczej jakaś drobnostka pierdoła, ale no nie jesteśmy Wahać z tyłu! cały kolektor od głowicy odchodzi i tam jest poluzowany. Faktycznie coś rzęzi, ale to jest jakby drobnostka, pewnie wystarczy coś dokręcić. Natomiast jak wbijemy się już na te 10 tysięcy obrotów, no to coś gada, coś tam jest, ale to nie jest to Hornet Street Fighter. Ale jedyne co na jego obronę można powiedzieć, bo możecie mieć takie błędne przekonanie, kiedy go odpalicie albo w salonie sprzedawca wam odpali, słuchaj jak brzmi, jak strzela z wydechu! Tak, I jak faktycznie, jest na ssaniu. jak jest na ssaniu, to strzela z wydechu. To akurat prawda. Ja bym chciał sobie przejść do ogólnie wad czy też problemów tego motocykla. Gdy zmienimy sobie na mapę Sport, reakcja jest trochę bardziej agresywna, wciąż to nie jest takie wyrywanie z papci, jakbyśmy mogli oczekiwać, natomiast ogromną słabością tej mapki jest m.in. reakcja na samą manetkę, na sam gaz. Po prostu cały czas, jeśli zamykamy gaz, zamykamy sobie przepustnicę, czujemy, że motocykl szarpie. Gdy dodajemy gaz gwałtownie, to czujemy, że on znowu szarpie. Tak, właśnie jakby przeskakując do tych trybów, faktycznie tylko na tym deszczowym nie ma tego poczucia, tego szarpania. W przypadku standardowego trybu jazdy i sportowego, tak jak powiedziałeś. Pytanie, czy to jest właśnie to, co też przed chwilą rozmawialiśmy, że tutaj mamy możliwość ustawienia hamowania silnikiem i wydaje mi się, że w przypadku trybu sportowego i trybu standardowego jest to ustawione bardzo wysoko. Co, I ja tu jeździłem na mapie User 1, No. gdzie zrobiłem ją pod siebie. Najwięcej mocy, najmniej hamowania silnikiem, I to najmniej samo. kontroli trakcji i uważam, że to było to samo. Aha. Że to nie Czyli- było czegoś takiego, że wow, Czyli- teraz jest good. Wydaje mi się, że po prostu jest to kwestia może oprogramowania, może po prostu ten typ tak ma, ale to jest coś, co mnie irytowało. Jeżdżąc w mieście, próbując dopasować swoje tempo do kogoś, jest to mimo wszystko irytujące. Gdy zostałem puszczony sam, spuścił mnie Mayday, który jeździł ze skuterem i tam nagrywał, spuścił mnie ze smyczy, to wtedy nie była ziemia, nic mnie nie hamowało, było dosłownie otwarcie gazu, dohamowanie, otwarcie gazu i to było wszystko. Już nie musimy bawić się wtedy manetką i wtedy jest luksusowo, wtedy jest spoko. Natomiast w takim normalnym użytkowaniu, Jazda gdzie jest... na co dzień to jest męczące. Tak, To i jest to irytujące. I to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem zaraz po tym, jak właśnie nie było tego wow. To drugą rzecz, którą zauważyłem, to tą reakcję i w sumie się zgadaliśmy, że jest to samo. Skupiłbym się na tym, co jest bardzo często poruszane, mianowicie o samej jakości wykonania.
ale nie traktuję tej jakości jako coś złego w tym motocyklu, bo uważam, że ten motocykl za te pieniądze wykonany jest po prostu porządnie. Tak, ja pierwsze tylko co zwróciłem uwagę, bo też oczywiście gdzieś ta fama poszła, że skoro jest tani, to musi być źle zrobiony i ludzie tu się doszukiwali, nie wiem, papierowego zawieszenia, opon CST z Chin i nie wiadomo czego. Nie, tak nie jest. Motocykl jest wykonany jak jest. Możemy się tutaj doszukać po prostu tańszych elementów i coś, po czym od razu tą taniość widać, to jest klamka, uwaga, od sprzęgiełka, która wygląda jak z naszej Monalizy, która ma już 20 lat i faktycznie tak wygląda, ale nadal jest to element, który działa. Żadnej regulacji, jeśli chodzi o klamkę hamulca już jest trochę lepiej, bo pojawiła się taka super zaawansowana w postaci pokrętełka, nie ma co wybrzydzać, ale na przykład cała reszta w postaci plastików, Nie czeszczą, nie piszczą. to nie chce szczeloć. Tak, ja wiem, że ktoś na pewno, kiedy pójdzie do salonu, zacznie się doszukiwać, zacznie macać, zacznie wyginać. To nawet wyrwie to, jak będzie chciał, No nie ma patrzcie, problemu. no, to na pewno się doszuka, ale umówmy się, ten motocykl jest tani. Miał być tani, Honda zrobiła go tanim i dlatego moim zdaniem nie warto tutaj się doszukiwać tego, że faktycznie jakościowo nie wiadomo jak jest tutaj źle. To ja Ci pokażę coś taniego. Ja wiem, co chcesz pokazać. To. Nie, to tam... Czemu to lata luzem? Bo się odkleiło, bo jest na taśmie. Już urwałem! A, kurde! No i luksusowa gumeczka. Oj tam się, oj tam się czepiasz. Oj tam. No, także jak bardzo chcemy, to się doszukamy, ale w tym motocyklu moim zdaniem nie o to chodziło. No i teraz się przejdźmy do konkurencji, bo myślę, że to jest jakby jeden z najważniejszych elementów i zacznę od Z900, jest wykonana lepiej. Kiedy porównamy sobie 1:1 Horneta i 900 jest wykonana lepiej. Ciekawostka jest taka, że cena Z900 magicznie spadła. Na ten moment jest Z900 jest tańsza od Horneta o jakieś 400 zł. I dla mnie, jeśli chodzi o tą ilość różnicy w koniach, to tak naprawdę Nie jest to odczuwalne? nie jest to aż tak odczuwalne. Ja wiem, ktoś powie, tu jest litr, tam jest prawie litr. Przejedźcie się, sami zobaczcie. Na jednym i na drugim jest nudno. Pamiętam, jak zapytałem Ciebie, jak byś porównał Z900 SE do właśnie najnowszego Horneta, jeśli chodzi o silnik. Tak samo nudne. To dosłownie Tak. był Twój komentarz. Tak, kolejny motocykl GSX S1000 Suzuki, motocykl, którym miałem okazję jeździć niedawno i powiem Wam szczerze, że tam silnik jest bardziej żywiołowy. Reszta, jeśli chodzi o wykonanie motocykla, to Suzuki jest trochę lepiej, tam też ekran jest średni, cena troszkę wyższa. MT-10, szczerze, nie wiem, czy bym w ogóle porównał ten motocykl, bo ja mam wrażenie, że Yamaha chce uderzyć już w tą półkę wyżej. Że Raczej oni już nie trochę celują, wyżej aspiruje. tak, oni nie celują w innych Japończyków, oni już celują ogólnie bardziej w Europę. Ale też taka ciekawostka, bo Patryk niedawno jeździł Duke'iem. Tak, Super Duke'iem. Który nie film- zapominaj, Super Duke 1290. Film już jest na kanale, więc do niego zapraszamy. I ja właśnie się go zapytałem, słuchaj, jaka jest cena tego motocykla? Powiedziałem Ci, że mniej więcej za ten 2019 rok musisz wyłożyć tyle, co za Horneta w wersji podstawowej. Plus minus oczywiście. I który z tych motocykli w podobnej cenie, tamten jest 5-latek, używany i tak dalej, byś wybrał? To zależy. Bo pod względem emocji, jeśli szukacie emocji i tego, żeby ten motocykl po prostu był powodem do tego, aby po prostu wsiąść na motocykl, gdzieś się przejechać, aby dostarczyć sobie nie wiadomo jak Adrenaliny. ogromnej ilości adrenaliny, wybierzcie KTM albo faktycznie coś alternatywnego. Natomiast jeśli chciałbym mieć motocykl, który będzie do bólu poprawny i wiem, że pojadę na koniec świata i tam tak czy siak będą mogli go serwisować, bo będzie serwis Hondy, że w części do tego będą jeszcze dostępne 1000 lat i prawdopodobnie jeszcze mnóstwo innych plusów mógłbym znaleźć, to faktycznie jednak decydowałbym się na Hondę, bo ma jednak większy sens. Natomiast uważam, że jest on zbyt mało emocjonującym i moglibyśmy oczekiwać od niego, że będzie nam tych emocji w stanie dostarczyć całe mnóstwo, no bo to, co powtarzam przez cały materiał, Street Fighter, litrowy silnik z Fireblade'a. Natomiast dostajemy tutaj coś, co niestety trochę chce udawać tego Street Fightera. Tak. Tak, Gdyby to była po prostu litrowa Honda ze 150-konnym silnikiem z CBR-y, myślę, że Spoko. mielibyśmy do tego dużo lepsze podejście. Ze względu na to, że Honda znowu troszkę spróbowała uderzyć w nostalgię, w historię swojej marki i wyciągnęła gdzieś tam z zaświatów motocykl, który kiedyś ludziom po prostu przynosił radość z jazdy, to moim zdaniem to nas trochę zabolało i dlatego ten film wygląda jak wygląda. Ale poza tym jest to dobry motocykl w naprawdę dobrych pieniądzach. Ja na pewno dodałbym jeszcze tylko to, że uważam, że jest to odpowiedź Hondy jako jednego z pierwszych producentów motocykli japońskich na chińskie motocykle. Tak.
bo faktycznie patrzymy sobie na to, że jest to Honda za naprawdę niewielkie... Japonia. Motocykl, marka, która jest, można powiedzieć, synonimem motocykla. Jak Tak, słyszysz jak Honda, no to I od trwałości. razu... I trwałości. Jakby ma to bardzo wiele plusów, wiele zalet. Okej, nie mamy tutaj zaawansowanych systemów elektronicznych, nie mamy tutaj 6-osiowego IMU, nie mamy cornering ABS-u, brakuje tej zaawansowanej elektroniki, ale po co nam Miało to? być tanio. Miało być tanio i miało być dobrze. Jest tanio i jest jak najbardziej dobrze. Może ten motocykl nie jest taki wypasiony, nie jest tak emocjonujący, jak my byśmy tego oczekiwali z Petitem, ale kosztuje naprawdę sensowne i normalne pieniądze. I tym się najbardziej broni. Tak, i na końcu mam do Was wszystkich fanów motobandy i Hondy apel, że kiedy nas zobaczycie następnym razem na ulicy, nie zacznijcie od razu rzucać kamieniami w nas. Taką mamy pracę. Nie no, fajna jest. Nie zawsze rzucajcie we mnie, nie. Nie zawsze musimy mówić, że wszystko jest fajne i mam nadzieję, że też to doceniacie i pokazujemy trochę inną stronę tego motocykla w porównaniu do, myślę, całej reszty YouTube'a. Więc nie rzucajcie kamieniami, tylko przyjdźcie zrobić zdjęcie albo przybić pionę. Patrz, rdzewieje. Już rdzewieje. Tak, już to widziałem. Tak, właśnie. Honda, czekaj, ja to pokażę. Przyjmijmy, że to jest całkowity przebieg. 1035 km przebiegu. I rdzewieje. I już rdzewieje. To tyle w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że Wam się podobał. I miejmy nadzieję, że do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję potestować jakąś Hondę, bo... Nieważne. Nara! Dzięki za uwagę. Na najnowszym Hornecie jeździłem w kasku marki Scorpion Exo model R1 Evo 2R i do tego w zestawie od marki Furygan, czyli kurtce Baldo, rękawicach Jet Evo, spodniach Phoenix i butach Get Down.